Dzisiejszy odcinek zaczynamy na wysokości 2000 metrów. Do szczytu, który mam przejechać, zostało jeszcze 600 metrów w górę. Dzisiaj całkowicie ma chyba wyjść koło 1700-1800 przewyższenia. Także jeszcze nie najgorzej, ale wszystko będzie w pierwszej części dnia, więc potem będę miał długi zjazd, co mnie oczywiście bardzo cieszy. No i pierwszy ząbek podjechany. 2560 nad poziomem morza. Wjechałem 2930 metrów nad poziomem morza. Nigdy tak wysoko nie byłem, nie mówiąc już na rowerze. No ciężkie były ostatnie kilometry, bo wiatr w twarz dawał tak ostro, że to było po prostu tylko i wyłącznie przepychanie. No ale teraz przyjemniejsza część, zjazd. Now I got you on fire. Shit might get released when you walk down the aisle. Expose who you are beneath that fake ass smile. A couple songs about you when I told the truth through and through. Never name drop, you guilty if you assume it's you. From laying under covers to staying under your skin. I know exactly what it was, fuck what it is. Stay thinking out loud and think about how the vibe changed quicker than a million miles an hour. I felt bad for whatever I said, but whatever's dead, I hope I see you never again. Zatrzymałem się na trochę w miejscowości Ten Sleep. Było tak gorąco, że stwierdziłem, że tych ostatnich 40 km nie ma sensu jechać w tym upale, tylko trzeba poczekać. I jest godzina 17. Upał zelżał. No i ja zabieram się do jazdy. Zostało mi 40 km, więc liczę, że w jakieś 2 godzinki powinienem dać radę to zrobić. Jeszcze przed zmierzchem zameldować się na chyba kempingu. Ale to się jeszcze okaże. No powiem wam, że to Wyoming to się zmienia co chwilę. Wieje tak, że momentami mnie zwiewa z drogi. Wiatr mam cały czas z boku. Ale no jest pięknie. Ta preria, no jej surowość jest naprawdę taka imponująca. Jeśli bym miał więcej niż 50 km do przejechania, no to bym się martwił, bo można się poczuć małym. No i przyszła kryska na Matyska w końcu. Musiałem zapłacić za swój nocleg, no bo niestety w okolicy nie było miejsca, gdzie bym mógł za darmo przenocować, więc w Wyoming, w miejscowości Worland, pierwszy raz płacę za kemping. $28, nie jest tanio. No i jest dzień 34. Jadę do Cody
145 km. No i już będę u podnóża przełęczy do Yellowstone. Dzisiaj dość długi dzień, no 145 km. Ruszyłem przed 6, bo znowu ma być gorąco. No i droga prosta, także jadę. Honey, baby, meet me just one last time. Honey, baby, talk to me one last time. It's hard leaving you this way, but the train's about to roll into the bay. Dotarłem do Cody, bramy do Yellowstone, można powiedzieć. Swój rower oddałem do serwisu jeszcze, no bo jadę w góry, więc pasowałoby, żeby przeszedł taki przynajmniej podstawowy przegląd. No a ja jeszcze mam trochę spraw do załatwienia, więc idę na kawkę, otwieram laptopa, no i robię swoje. Rower został sprawdzony, wszystko jest ok, także mogę ruszać na podbój gór. Już miałem się kierować do swojego hosta, który mieszka 10 mil za Cody. Powiem szczerze, że tak średnio mi się uśmiechało tam pedałować jeszcze teraz, ale okazało się, że żona mojego hosta jest u fryzjera na mieście, więc zaraz mnie zgarnie, no i te 10 mil będę miał mniej. Już jestem u swoich dzisiejszych hostów, no nawet dzisiaj mam swój własny apartament, tak luksusowo jeszcze nie było, także będę z tego niezmiernie korzystał. No i na dzisiaj to będzie koniec, 145 km zrobione. No a co przyniesie jutro, to jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie to Yellowstone. Cody musiałem się na chwilę zatrzymać. W McDonaldzie wrzucałem jeszcze dla was vloga. Tak naprawdę start mojej jazdy z Cody, no to jest godzina 11. Sun cream kupiony. Niestety krem na tyłek nie był dostępny, więc mój tyłek będzie musiał wytrzymać bez kremu. No i 130 jeszcze pod górę. Także zobaczymy, jak to będzie szło dzisiaj. No i wdrapałem się na tamę Buffalo Billa. Tama ma 350 stóp. Przeliczę to na metry i wam tutaj gdzieś podam. Wybudowana w 1910 roku, była największą tamą w Stanach Zjednoczonych w tym czasie. Nie wiem, czy największą na świecie, to też sprawdzę. Teraz jest to takie fajne miejsce do zwiedzania, jest takie małe visitor center, tutaj za mną można sobie kupić pamiątki, nie tylko z Tamy, ale też i już z Yellowstone, no bo do Yellowstone powoli się zbliżam.
dzisiaj powiem wam, że te kilometry to idą jak z bicza strzelił, no bo jest wiatr po prostu cudo. Pierwszy raz od nie wiem kiedy mam wiatr idealnie w plecy. No więc średnia wyjdzie dzisiaj, mimo tego, że cały dzień pod górę, to pewnie całkiem niezła. Zatrzymałem się jeszcze w sklepie na Drink Fountain. Tym razem Mountain Dew sobie wziąłem, bo już mam trochę dość coli i doktora Peppera. No i cóż, wypiję i zaraz jadę dalej, no bo trzeba korzystać, póki jest ten wiatr. Był kolejny kapeć, niestety. Wjechałem na pobocze, no i kamyczek ostry się wbił w oponę, więc trzeba było dętkę wymienić. No ale już jest naprawiona, wydaje się, że trzyma powietrze, więc no cóż. I pozostaje mi nic innego jak jechać dalej. Jako że na noclegach udaje mi się trochę oszczędzić, więc na jedzeniu trochę mniej oszczędzam. Wjechałem do Yellowstone. Sobie zamówiłem kanapkę. Uwielbiam kanapki tutaj w Stanach. No i zobaczcie, jakiego bydlaka dostałem. Taka przyjemność kosztuje całe $14 plus podatek. Oficjalnie wjechałem do Yellowstone. Pojawiły się informacje o niebezpiecznych zwierzętach, ale bear spray w pogotowiu, także niech się niedźwiedzie boją. No przepięknie tutaj jest. Widać, że to dzikie życie tutaj naprawdę kwitnie. Jak się tak patrzy po tych lasach naokoło, po prostu jest coś niesamowitego. Już jestem bardzo blisko swojego kempingu, ale jeszcze zanim to, no to trzeba zrobić jakieś zakupy. No a zakupy zrobię w Yellowstone General Store. No jak widzicie, grocery store nie jest zbyt duży, ale powinni mieć wszystko to, co chcę. Zobaczymy zaraz. Powiem wam, że miałem farta, no bo w ostatniej chwili trafiłem do sklepu, już zamykają. No a jeszcze zrobiłem sobie zakupy. Piwko, granola, jogurcik, także na jutro już i na kolację, i na śniadanie coś tam będzie.
I już jestem zameldowany. Mam swoje biker, hiker space, no i powiem wam, że opłaca się przyjechać rowerem albo przyjść tu pieszo, no bo cena jest 1/3 tego co normalnie, $11 zamiast 33. No i dotarłem na swoje miejsce. Jak widzicie, warunki są spoko. Jest tutaj miejsce też i na ognisko. W drzewach. No ładnie, ładnie. Jest też pojemnik na jedzenie, żeby sobie włożyć, no bo wiadomo, niedźwiadki i te sprawy. No wczoraj powiem wam szczerze, jak poszedłem do toalety i się okazało, że jest tylko zimna woda, byłem trochę w szoku, ale w większym szoku byłem jeszcze, gdy się okazało, że na kempingu nie ma pryszniców. Także myłem się w zlewie do zmywania naczyń wczoraj. Dzisiaj zmieniam kemping na inny, gdzie powinny już być prysznice. No i fajnie by było, gdyby się udało jeszcze dzisiaj zobaczyć Old Faithful. Zobaczę, czy mi się uda złapać podwózkę, czy pojadę rowerem. Niezmiennie tutaj zwierzątka przy drodze wywołują sensację, więc wszyscy się zatrzymują. No i te zwierzątka nagrywają. Ale cóż się dziwić, no. Raczej poza parkami narodowymi ciężko tak spotkać takie duże okazy. Oczywiście środek sezonu to jest idealna pora dla drogowców. Kładą nowy asfalt, korki są niemiłosierne. Na szczęście ja jadę rowerem, więc sobie te korki z boku omijam. Nie jest takie złe to życie rowerzysty tutaj w Yellowstone National Park. Godzina 14:30. Namiot rozłożyłem. No i teraz spróbuję się jakoś dostać do Old Faithful. Muszę złapać jakąś podwózkę. Zobaczymy, czy będzie to łatwe, trudne. Kto wie? Did you figure it out? Kind of. RV parking? Visitor center? Full face. Tak sobie machałem ręką, szukałem podwózki. I proszę Państwa, kto mnie podwiózł? Polacy z Chicago, no po prostu niesamowite. Cały czas trafiam na Polaków. Polacy są tutaj niesamowitą siłą. Jak widzicie, zainteresowanie Old Faithful jest bardzo duże. No ale nie ma co się dziwić, jest to jedna chyba z, może i największa atrakcja Yellowstone. Wybuch Old Faithful zobaczony. Emocje trochę jak na grzybach, ale w końcu wybuch, więc pod tym względem spoko. Czy jest to atrakcja, która jest warta specjalnego odwiedzenia? Ciężko powiedzieć. Jak sami widzicie, tych gejzerów jest tutaj co niemiara. A to wszystko przez aktywność wulkaniczną, jaka jest tutaj pod Yellowstone. Bo tak naprawdę Yellowstone to jest jeden taki wielki wulkan. I gdyby to kiedykolwiek wybuchło, no to wszyscy byśmy mieli dość spory kłopot. Póki co możemy się cieszyć tymi gejzerami,
wybuchami Old Faithful i co tu jeszcze w Yellowstone mamy. No i jest ranek i na ratunek mi przyjechała ekipa ze Złotowa, którą poznałem kilka dni temu na Devil's Tower i tak od jakiegoś czasu na siebie wpadamy. Dzisiaj przywieźli mi śniadanie, oni jadą dalej, ja jadę dalej, no i się rozstajemy, ale chłopaki i dziewczyny robią super rzeczy. Pozdrowienia tutaj z tego miejsca dla Fundacji Złotowianka, którą prowadzą dziewczyny. No i obym więcej takich ludzi spotykał na drodze, bo naprawdę są wspaniali i robią moją wyprawę lepszą niż sam bym oczekiwał. Ostatnio to ja zaczynam słyszeć więcej polskiego niż angielskiego. A za mną są naprawdę szaleni ludzie, bo to co ja robię to jest nic w porównaniu z tym co robią oni. Robią Great Divide? Continental Divide, tak? Robią Continental Divide, czyli przejście piesze z południa na północ lub z południa na lub z północy na południe Stanów. Cześć, jestem Kamila. Cześć, a mam na imię Tomek. No i idziemy rzeczywiście pieszo przez grzbiet Ameryki tak zwany. No i tak jak Piotrek na pewno wiecie, że lightowo, bikepackingowo przemierza Amerykę, to my też lightowo tylko z plecakami, więc staramy się mieć, Z bardzo lajtowym namiotem. więc jakby mamy tą samą filozofię co Piotrek, tylko że my na plecach. Bo wydaje nam się, że rower jest strasznie męczący. Tak, aczkolwiek, żeby nie było, też jesteśmy zapalonymi rowerzystami, też dużo jeździliśmy po świecie sakwami, także też popieramy to, co Piotrek robi. Także obserwujcie także i ich, oglądajcie ich relacje, no bo naprawdę na pewno będzie mega ciekawie i na pewno już było mega ciekawie, bo ja zaczynam ich obserwować od dzisiaj. Dzisiejszy dzień to w ogóle jakaś mega kumulacja spotykania dobrych i ciekawych ludzi. A zaraz mają przyjechać po mnie moi znajomi z Niemiec Melania i Thorsten. No i ich busikiem podjadę sobie na Grand Teton, skąd już będę jechał na północ rowerem aż do Glacier National Park. No i zaczynamy mini przygodę w minivanie. Mój rower ma dzisiaj wyjątkowo komfortową sytuację, leży sobie na łóżku, tego się na pewno nie spodziewał. But you had your cake and you eating it too. Fuck you, never thought you'd go back on your word. Broken promises set me back down to earth. Black down on the curb, guess time heals all acceptance. Cut deep enough to leave me infected. I fell victim to all those intentions. Because of you I can't make a connection. Everybody in question. You always look good when shit was looking bad. Looking back it had me trusting somebody I probably shouldn't have. PTSD from falling and hitting rock bottom with nothing there to cushion that. Mini przygoda minivanem się skończyła. No i zobaczcie gdzie jestem. Grand Tetons, no to był jeden z moich głównych punktów, które chciałem odwiedzić, no i rzeczywiście nie zawodzi, bo kemping mam w bardzo dobrym miejscu, potem wam pokażę spot, bo jeszcze nie rozstawiłem namiotu, a widoki, no sami widzicie jak jest, no robi wrażenie. No i sami widzicie jaki dzisiaj jest kempingowy spot. Co tu dużo mówić, no chyba lepszego jeszcze nie miałem, chociaż ten w Badlands też był niczego sobie. Ja tutaj w Grand Teton zostanę jeszcze jeden dzień i w trasę ruszę w niedzielę. Jutro będzie trochę hikingu z moimi znajomymi z Niemiec.
Kawka wypita, idę na spacer jeszcze. Jest dość chłodno, godzina 8. Tutaj temperatura wzrasta bardzo szybko pomiędzy 8 a 10. O 10 już jest ponad 20 stopni, a teraz jest tak pewnie koło 12. No o 7 było jeszcze mniej, poniżej 10. No ale słońce tutaj robi robotę. Jak jest cień, no to niestety jesteśmy na wysokości ponad 2000 metrów, więc wysokość robi swoje, temperatura nie jest za wysoka, ale słońce dogrzewa. Oh! Heyo! Okay. Funny bear! Oh, no, he's in this direction. We're friends! Slow moving. I think that was the reason why he isn't anyone. Yeah, he's going down. Oh my god. Widzieliście to? No niedźwiedzie są naprawdę tutaj. Szliśmy sobie i po prostu niedźwiedź był z 10 metrów, 20 metrów od nas. So you had really close, yeah? He's just around the corner off the right. On the right end. Okay, so he's going down? Yeah, it's going Going down. down the trail. No powiem wam, że trzeba mieć szczęście. Idziemy sobie po prostu spokojnie szlakiem. Sami, nikogo oprócz nas nie ma. Ja patrzę w prawo, a tutaj niedźwiedź 10 metrów od nas. No. Ciekawe doświadczenie. Aczkolwiek chyba wystarczy mi niedźwiedzi. Było naprawdę, serce zaczęło mi bić przez chwilę dużo szybciej. Takie morskie oko na sterydach, można powiedzieć. Jak widzicie, hike skończony. Siedzimy sobie teraz na plaży, no i Torsten podejmuje próbę zanurzenia. Bye bye! No i widzicie, tak to jest na tych tripach, że spotyka się wspaniałych ludzi, a potem trzeba im powiedzieć do zobaczenia. Mam nadzieję do zobaczenia, no bo przynajmniej są z Niemiec, a nie ze Stanów, więc łatwiej będzie się kiedyś spotkać. No aczkolwiek jest to ciężkie czasami. Ale cóż, takie życie. Trzeba jechać dalej i spotykać kolejnych ludzi, którym znowu się będzie ciężko mówiło do widzenia, ale taki jest ten trip. Dzień 36. Opuszczam Grand Tetons. Kieruję się z powrotem ku Yellowstone, gdzie dzisiaj będę spał. 150 km do przejechania. Jeszcze jest dość chłodno, słońce nisko, ale w dzień powinno być ciepło. Gdy zaczynam jazdę rano, często po prostu ruszam bez śniadania i zatrzymuję się po 20-30 km. Dzisiaj wyszło 30 km.
No i mam kawę, mam kanapkę kowboja, zaraz wam ją pokażę, ale co ciekawe, pani, która stała przede mną w kolejce, zapytała, czy jestem na jeździe przez Stany. Powiedziałem, że tak, no i ona postawiła mi tą kawę i tą kanapkę. Po prostu nie uznawała żadnej odmowy. No i uległem, no co mogę powiedzieć. No a tak wygląda kanapka kowboja. Ciasto jak croissant, jajko, ser, kiełbasa taka ichniejsza, no i bekon. Chciałbym jechać szybciej, no ale muszę się zatrzymywać co chwilę. Jak widzieliście przed chwilą, czasami potrafi być dość niebezpiecznie. Trzeba uważać na bizony. Nie można się do nich zbliżać, bo szczególnie bez osłony metalowej mogą one zaatakować, dlatego zatrzymałem się i czekałem, aż sytuacja się trochę uspokoi, no bo tak jak w przypadku niedźwiedzi, zagrożenie jest naprawdę realne. W Yellowstone chyba najbardziej niesamowite jest to, jak szybko się zmienia ten krajobraz. Z górzystego, leśnego nagle przechodzimy na taki preryjno-leśny. Ciężko powiedzieć, ale no jest to coś niesamowitego, jakie jest tu bogactwo krajobrazów, no i bogactwo natury. Będę się powoli żegnał z Yellowstone. Mam też kilka przemyśleń. Jednak powiem wam, że ten teren jest tak ogromny, że zwiedzenie Yellowstone bez samochodu jest praktycznie niemożliwe. Nie ma tu żadnej publicznej komunikacji. Szlaki są porozrzucane, atrakcje są bardzo porozrzucane. Więc no niestety jedyna opcja to albo zorganizowana wycieczka, albo samochód. A rowerem te dystanse są naprawdę dość duże. Więc jeśli nie planujecie na przykład tygodnie jeżdżenia po Yellowstone, co pewnie wcale nie byłoby takie przyjemne, bo jednak ruch jest duży, to samochód. Niestety, Stany Zjednoczone. Tak to wygląda. Kończę dzień, 202 km wyszło. Skróciłem trochę, bo pogoda zaczęła się psuć, no i to była bardzo dobra decyzja, bo namiot rozłożony, ja gotowy do mycia, a zaczyna kapać, więc wszystko, tak, timing był idealny. Koniec tygodnia, więc koniec vloga. Ja nie wyjechałem jednak jeszcze z Yellowstone. Zostało mi dosłownie kilka kilometrów, żeby przekroczyć granicę i Yellowstone, i do stanu Montana. No ale to wszystko już będzie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, hej! Stop. Pokażę wam jeszcze, co się dzieje, gdy nie dojedzie się do sklepu i do miejscowości, w której jest sklep. No a trzeba zjeść kolację. Oto co tutaj mamy. Ryż, resztka masła orzechowego, już wymieszana z dżemem. No i jeszcze dżemy. Wszystko to będzie połączone w tym oto słoiku i to będzie kolacja. Kalorie będą się zgadzały. Dodam jeszcze
orzechy i będzie kolacja jak się patrzy. Do zobaczenia.